Pamiętam ten dzień, jak wchodzili Niemcy. I myśmy z moją mamą stali przed domem, kiedy przyjechała kolumna motocykli, takie cindapy były. To takie ciężkie motocykle z przyczepą. Na przyczepie karabin maszynowy był i załoga 3 osoby. I oni wjechali właśnie na tą ulicę, przy której był nasz zakład i zatrzymali się przed rynkiem. Z ich tam przyjechało może 30 tych motocykli. I Niemcy wysiedli, mieli takie płaszcze, takie jakby przeciwdeszczowe, ale grube takie płaszcze. Wszyscy jednakowo ubrani. Pozdejmowali te płaszcze, złożyli je w czworo i potem pochowali w tych swoich motocyklach. I moja mama tak popatrzyła i mówi: no popatrz, my już z tego to niestety nie dostrzegamy wolności, bo uważała, że przewaga ich była tak duża, bo nie przyszło wojsko niemieckie, tylko przyjechali na motorach motocykliści, pięknie ubrani, umundurowani, czyściutkie buty, ładne hełmy. To było po prostu takie wstrząsające. Ja to jako chłopiec, no bo to był 1939 rok, dla mnie to było takim wstrząsem wielkim. I potem oni pobyli może tydzień. Kiedy się okazało, że przychodzi Armia Czerwona. I nagle Niemcy się wycofali i przyszła Armia Czerwona. Armia Czerwona w porównaniu z tymi Niemcami, oni mieli płaszcze, może i do dziś mają, nie wiem, obcięte na dole, a nie podszyte. Czyli strzępiły im się te. Nie mieli plecaków. Niemcy mieli takie plecaki ze skórką taką kozią pewnie, albo jakąś na wierzchu taka klapa. Tylko Ruscy mieli takie worki. Taki worek, w którym trzymali płaszcz pałatkę. To jest to, z czego 4 takie budowały namiot. I mieli karabiny ze sznurkiem. Normalnie to jest skórzany pasek, prawda, który się zakłada tak jak... A oni mieli to na sznurkach. Czyli to była nędzota. Ale z nimi byli oficerowie. I ci oficerowie przyjechali na koniach. I mieli takie futrzane czapki. Pułkownik to miał już takie z baranka, a zwykły żołnierz to tam miał też z jakiegoś takiego futrzanego. Z czerwonym takim, oficerem był czerwony taki dekiel i jeździł konno. I to było straszny dla nas widok. Po pierwsze, bo to, że weszli Rosjanie od wschodu, to myśmy wiedzieli już, bo to szło pantoflową pocztą, a poza tym no, gazety przedtem jeszcze były polskie, więc to myśmy wiedzieli. Ale nagle Niemcy się cofnęli i weszli ci Ruscy. I wtedy się poujawniali ich agenci w Sokołowie, którzy byli przed wojną bogaci, tymi na ogół rzemieślnikami. A potem nagle oni, wielcy komuniści. To ujawniali się i Żydzi, i katolicy. Tylko tego nie było dużo, ale nagle się okazało, że pan jakiś, do którego myśmy chodzili kupować szynkę, czyli on był masaż, to on się okazało, że on jest właśnie, współpracuje teraz z tymi czerwonymi. Natomiast to nie było tak, że to Żydzi przywitali radośnie tych komunistów. Nie. Żydzi i agenci sowieccy,
częściowo Żydzi, częściowo Polacy. I to trwało może 2 tygodnie, po czym znowu odeszli ci Ruscy za Bóg i wycofali się za Bóg i znowu weszli Niemcy. Czyli zrobili korektę przygraniczną jakąś, bo Bóg był naturalną granicą. I to był powiat graniczny między generalną gubernią i tym terenem zajętym przez komunistyczną Rosję. Jak weszli Niemcy, to Żydzi, którzy mówili widzisz, to oni usiłowali odegrać rolę jakichś tłumaczy. No to jest zrozumiałe, bo oni rozumieli mniej więcej, co mówili Niemcy i w pierwszym okresie, powiedzmy, ja wiem, może pół roku. Ale getto zamknęli, myślę, że na początku 1940. To znaczy zorganizowali getto. Może nie zamknęli jeszcze, że nie wypuszczali stamtąd, ale przymus noszenia opasek, nie żółtych, tylko właśnie z gwiazdą Dawida, to był od razu wprowadzony przez administrację niemiecką. Jak weszli Niemcy, to nasza ulica miała napis Juden Eintritt verboten, że nie mogą przychodzić, bo oni nosili opaskę z gwiazdą Dawida. Tylko ja po prostu musiałem mieć w czasie okupacji to, co się nazywało Arbeitskarte. I ojciec mój zatrudnił mnie w swoim zakładzie po to, żebym ja miał Arbeitskarte. Jak ja miałem Arbeitskarte, to wtedy mi nie groziło to za mocno słowo, ale było mniej prawdopodobne, że mnie wezmą, wyślą do Niemiec, do Reichu, na przymusowe roboty. Myśmy w czasie okupacji mieli pełno roboty, ponieważ był przymus posiadania kenkarty. Wobec tego każdy, kto był w Sokołowie, musiał do nas przyjść i musiał u nas zrobić zdjęcie. No to ja umiałem to robić oczywiście i ja mogłem zrobić zdjęcie. No ja miałem przed wojną taki Kodak BB się nazywało, bo to dla dzieci. Szpulka, taka papierowa z filmem. Co ważne, niemieccy żołnierze mieli takie aparaty. I niemieccy żołnierze robili mnóstwo zdjęć, bo ich to wszystko dziwiło. Te chaty ze strzechą, te stogi siana, takie rzeczy, których oni nie widzieli u siebie w Reichu. Wobec tego oni robili mnóstwo fotografii i swoich kolegów, takie grupowe zdjęcia. I do nas przynosili te filmy. I wtedy właśnie, ale to było gdzieś właśnie pod koniec 1939 roku, tak 1939-1940 na tym przełomie, to myśmy robili zdjęcia nadal tą techniką, o której mówiłem przedtem, ale już na papierach bromowych, bo to już przed wojną, już się nie naświetlało na podwórku, tylko po prostu się to wszystko obrabiało w sztucznym świetle. Ale myśmy obsługiwali Niemców, którzy przynosili filmy. Nie tylko Niemców, bo Polacy. Nie było przymusu oddawania aparatów fotograficznych. Radia to nie można było mieć oficjalnie. Natomiast fotografować można było. Nigdzie nie pisało, że jakbym stanął przed jakimś tam oddziałem wojska niemieckiego i zaczął ich fotografować, to pewnie by mnie pogonili. Ale jak wieczorem wpadłem po ciemku, jadąc rowerem, w sam środek oddziału niemieckiej piechoty, bo ja ich nie widziałem w ogóle. Oni nie szli po ciemku, a ja jechałem po ciemku, więc wbiłem się w nich. To oni się tylko pośmieli.
nic się nie stało. Wtedy zamiast szkła była folia. Wtedy w takim pudełku nie było 10 szklanych płytek, tylko było 20 folii. Ale to były folie przycięte nadal do tych kaset. Także mój ojciec pod tym względem to taki był konserwatywny, jeśli chodzi o tą samą technikę. Natomiast ponieważ dużo bardzo było tych zdjęć niemieckich, tych, które żołnierze niemieccy robili, to oni zamawiali 40 odbitek, powiedzmy, z jednego. Bo to oni kolegom muszą, a muszą sąsiadom do Rzeszy wysłać. To było mnóstwo tego. Myśmy finansowo przez to właściwie my jako nasza rodzina, ta w Sokołowie, to myśmy nie cierpieli biedy, dlatego że po pierwsze zdjęcia do Kenkart, a po drugie te zdjęcia amatorskie. Myśmy pracowali do północy, bo to tak cały dzień był czynny ten zakład, a potem wieczorem mieliśmy tam 200 czy 300 filmów, co Niemcy przynieśli do wywołania. I wtedy się wywoływało te filmy, potem się je suszyło, wieszało się na takich sznureczkach, a potem się robiło z tego odbitki. I wtedy ojciec kupił w Warszawie taki automat do robienia pozytywów, gdzie się wkładało ten film i podkładało, i to było jakoś tak, że ten papier na odbitki to był w pudełku, ale też widocznie w jakimś pojemniku takim szczelnym, że się to wkładało w tą kopiarkę na styk, uderzało się w taki guzik, ale to guzik to tak się waliło mocno, żeby to się naświetliło. I tam się to zapalało światło w środku i następny przeskakiwał ten film. Także to było taka półautomatyka już była wprowadzona. Natomiast już pod koniec wojny ojciec wprawdzie kupił bardzo ładny aparat i ciągle nie mógł się zebrać, żeby wyrzucić ten stary, który moja mama narzekała, że to jest ciężkie strasznie dla niej ten aparat ciągnąć, bo to trzeba było, jak się robiło zdjęcie takie do legitymacji, czyli do tej Kenkarty, to z bliska, a jak ktoś całości, to jak ślub, to z daleka. I ojciec rzeczywiście kupił bardzo ładny, śliczny, precyzyjny, to był aparat, którego właściwie to myśmy nie używali. Nie wiem dlaczego, bo ojciec nie chciał tego użyć. No lajka była. Jeszcze był problem taki, że nie można było kupić klisz, wywoływacza, utrwalacza tych chemikali różnych. Przed wojną był jakiś żydowski dostarczyciel tych papierów. I to się dostawało przez pośrednictwo, bo handel hurtowy to był w rękach żydowskich. I jak Żydów zamknęli w getcie, to potem były problemy. Albo trzeba było jechać do Warszawy, albo ktoś przywoził. Ja pamiętam, stacjonował taki oddział Wehrmachtu, takie zwykłe ciury. I to byli ludzie z Pomorza, mówili po kaszubsku trochę, po polsku rozumieli trochę. Pamiętam, taki był żołnierz, który do nas przyszedł i powiedział, że on jest fotograf, ale on, jakbyśmy potrzebowali coś kupić, to on może to dostarczyć. I rzeczywiście on nam przywoził paki takie wielkie papieru, tych klisz, filmów, no i przede wszystkim tego do obróbki. Ale on był taki już jakby zaprzyjaźniony, to znaczy wiadomo było, że on przyjdzie, to jego się tam herbatą częstowało. On mówił tak pół po polsku, pół po niemiecku, ponieważ ja w gimnazjum uczyłem się niemieckiego
no to się z nim porozumiewaliśmy jakoś tak. Mój ojciec przed wojną był wiceburmistrzem Sokołowa. I on był potem burmistrzem Sokołowa przez cały czas w tej generalnej guberni. Czyli samorząd działał. Był magistrat, był burmistrz, byli urzędnicy tego magistratu. I ojciec przez całą okupację był burmistrzem Sokołowa, jednocześnie prowadząc ten zakład. Z tym, że jego kompetencje dotyczyły takiego, powiedziałbym, życia mieszczan w Sokołowie. Miał kłopoty. Tak mniej więcej w 1943 albo 1944 roku, jeszcze jak byli Niemcy, czyli jeszcze w generalnej guberni, mój ojciec dowiedział się, że lepiej by było, żeby pana tu nie było. Chodzi o to, że żandarmeria niemiecka, ta Feldżandarmerie, to taka policja o takich kompetencjach jak policjanci. Oni byli przekupni. Oni wszyscy brali za wszystko łapówki. I oni powiedzieli, że lepiej byłoby, żeby się ojciec przeniósł. I ojciec się przeniósł, wtedy pojechał do Warszawy i był tam kilka miesięcy w Warszawie. A potem dostał jakiś znowu cynk, że może już wrócić. I to było jeszcze za Niemców. W czasie wojny Niemcy wywozili do Reichu na przymusowe roboty, taką młodzież. I ja byłem, żeby nie pójść na roboty, żeby mnie nie wywieźli. Mnie tam zatrudnili, dali legitymację, że ja jestem w straży ogniowej. I ja jeździłem do pożarów. To ochotnicze straże pożarne istniały nadal, no bo w końcu na wsi, jak się pali chałupa, to nie czekali, aż przyjedzie żandarmeria niemiecka, tylko po prostu były te straże. I między innymi w Sokołowie też był oddział straży pożarnej i brałem udział w takich nocnych służbach. To znaczy raz na ileś dni trzeba było spędzić noc w tej strażnicy. Z pożarów miałem złe doświadczenie, bo rozwinęło węża nie w kierunku ognia, tylko w kierunku przeciwnym. I to śmieli się potem ze mnie. Natomiast w tej remizie strażackiej, gdzie się nocowało, były straszliwe pluskwy. I okropne. I to są te dwa moje negatywne doświadczenia strażackie. To są te pluskwy i ten epizod z wężem. Najpierw Wehrmacht. Wehrmacht zachowywał się w stosunku do Żydów, ja bym powiedział, z wyższością, ale nie ze zbrodniczym nastawieniem. Wehrmacht nie miał zbrodniczego nastawienia. I zaczęły się pewne takie ograniczenia w stosunku do Żydów. Najpierw to Niemcy wprowadzili strefowy zakaz wchodzenia Żydów w pewne obszary, czyli część miasta zagospodarowali na swoje potrzeby. Tam był dom żołnierza, dom oficera, tam administracja cała ta powiatowa. I na tym obszarze
nie można było wchodzić Żydom. Pisało Juden Eintritt verboten. I nasz zakład, mojego ojca zakład, był na początku ulicy, na końcu którego był Soldatenheim. Soldatenheim to taki dom żołnierski. Kasyno, tak, ale przeznaczone dla żołnierzy, a nie dla oficerów. I wobec tego cała ta ulica została wliczona, że nie wolno tam przychodzić Żydom. Czyli do naszego domu też nie można było. A to było na rogu rynku. Rynek był dostępny dla Żydów. I chyba oni jeszcze nie nosili wtedy opaski. Opasek tych na ręku. Był taki elektryk. Stary Żyd z brodą, taką ortodoksyjny Żyd. To ten elektryk przychodził. A on sobie po prostu szedł, bo to trzeba było przejść 20 metrów od tego napisu, że Żydom nie wolno wchodzić. I on przychodził do nas, ale miał brodę taką, jak należy, żydowską brodę miał. A gdyby miał opaskę, to by on tam nie mógł wtedy przychodzić. A potem Żydzi zarządzono, że Żydzi mają nosić opaski z gwiazdą Dawida. Ale też jeszcze oni nie byli zamknięci w żadnej strefie. Ale to trwało 3 miesiące, ja wiem 4, ponieważ już pod koniec 1939 roku wprowadzili opaski, ponieważ na początku roku 40 wydzielili dzielnicę żydowską. Ale ta dzielnica żydowska to nie było getto zamknięte. To po prostu tych Żydów przesiedlili do jednej dzielnicy miasta w pobliżu synagogi i to była taka biedniejsza część, mniejszymi domami, raczej murowanymi, ale starymi domami. I to było gdzieś na początku 40 lat, 1940, że Żydzi zostali przesiedleni w jedną dzielnicę. Trochę było inteligencji żydowskiej w mieście, o której nikt nie uważał przed wojną, że to są Żydzi. Byli na przykład takie małżeństwo lekarzy, zaasymilowani całkowicie, bo oni nie chodzili do bożnicy, to oni mieli 2 córki, a myśmy mieli taką kuzynkę mego ojca, na wychowaniu wziętą taką. I to ona chodziła do klasy wspólnej z nimi. One się przyjaźniły, ale nikt nie uważał, że to są Żydzi. I potem się okazało nagle to małżeństwo żydowskie, które nie było traktowane i przez Żydów nie było traktowane tak. Całkowicie zaasymilowani. I potem się okazało nagle, że oni idą z żydowską opaską na ręku, co było zdziwieniem pewnym, ponieważ nikt ich nie traktował przedtem jak Żydów. Bo oni nie byli Żydzi, oni byli polscy doktorzy. Od rynku odchodziła ulica, tam taka rzeczka była, Cetynia się nazywała. Od rynku do tej Cetynii była ulica, na której synagoga była i był cmentarz żydowski. I to w tamtej okolicy oni tych Żydów przesiedlili tam. Także była część aryjska, była część niemiecka, w sensie, że Niemcy wybrali sobie i była część żydowska, ale to była dzielnica żydowska, tak powiedzmy.
Stare fotografie się retuszowało, ale retuszowało się negatyw. Retuszowało się ołówkiem 2H, to znaczy twardym. Do pisania się to prawie nie nadawało, bo to był bardzo twardy ten sztyft był. I to ojciec papierem ściernym czyszczać, żeby to było ostre. I tym ostrym był pulpit do retuszowania. Portret taki jak malarski, tylko przeźroczysty, to znaczy, że był status drewniany i było miejsce, gdzie się kładło klisze. A od spodu była lampa albo okno, jakieś źródło światła i retuszowało się te klisze. I to ojciec sam robił, ale wtedy, kiedy zaczął się zwiększać liczba tych fotografii do tej kenkarty, którą każdy musiał mieć, to te fotografie do kenkarty były retuszowane. I ponieważ tych zdjęć było dużo, bo to każdy musiał mieć, to wtedy ojciec zatrudnił jako retuszerkę taką młodą Żydówkę. Ja nie pamiętam ani jej nazwiska, ani jej imienia. Ona mieszkała w tej dzielnicy żydowskiej, ale miała Arbeitskartę na zakład fotograficzny. Ponieważ ona była fachowiec od retuszowania, to dali jej prawo wchodzenia poza getto, to otwarte getto. I ona codziennie przychodziła tam na parę godzin i ona retuszowała wtedy te zdjęcia. A potem zamknięto getto w 40 roku, ale gdzieś pod koniec pewnie. I wtedy już Żydzi nie mogli wyjść poza getto. Te domy były żydowskie, wobec tego od rynku to one zostały zabite deskami, te okna, że kontakty nie były możliwe z tymi mieszkańcami getta. Było to getto zamknięte, było strasznie zatłoczone, bo tych Żydów było, ten obszar zamknięty był 1/10 miasta, no ja wiem, czyli tam był tłok i to nie były dobre warunki, bo miasto nie było skanalizowane, czerpali wodę z tej Cetyni, z tej rzeczki. I zaczęto jednocześnie prowadzić taką antyżydowską agitację, to może źle powiedziane, ale antyżydowskie nastawienie w społeczeństwa. Na czym polegało to? Na tym, że na tych murach, płotach, które ograniczały to getto, wywieszano takie plakaty antyżydowskie po niemiecku. No właśnie, dlaczego po niemiecku? Może to było przeznaczone dla tego wojska, żeby je nastawić, tak? Bo pamiętam, nur Juden und Schweine lieben sich in Dreck wohl. I to znaczy po polsku tylko Żydzi i świnie czują się dobrze w gównie. Tak by to dosłownie przetłumaczyć. Ale to było po niemiecku. Ja dlatego pamiętam ten plakat z niemieckim tekstem. A ja nigdy się nie zastanawiałem nad tym, dlaczego to był niemiecki tekst. Bo gdyby to dla mieszkańców Sokołowa, to byłyby plakaty, być może, że były jakieś takie antyżydowskie. Ale mnie utkwił ten taki dosadny bardzo plakat, ale niemiecki. Oni przygotowywali mentalnie żołnierzy do udziału w likwidacji Żydów. No bo w końcu likwidacja
Żydów wymagała nie tylko tych SS-manów, których ich mordowano, ale jeszcze całej gromady wartowników, pomocników, kucharzy, różnych takich, którzy obsługiwali to wszystko. Być może, że to o to chodziło. Żydzi mieli w getcie policję żydowską, która okazała się gorsza niż granatowa policja, bo granatowa policja też istniała. Wtedy Niemcy prowadzili taką politykę, że były w większych miastach na przykład fabryki żydowskie, które przed wojną właścicielem był Żyd i to zostało upaństwowione na rzecz Rzeszy, ale tam pracowali Żydzi. Czyli oni byli wykorzystani jako siła robocza. W Sokołowie ta rzeczka Cetynia to była taka struga, więc Żydzi na przykład byli zatrudnieni przy regulacji tej rzeki. Tam wzdłuż rzeki zrobiono bulwar. Tam zrobiono taki bulwar, korso takie, prawda. Rzeczka była niżej, Śródmieście było wyżej, szła ulica, która była aryjska i była wyżej niż ta rzeczka, czyli mogliśmy obserwować to, co tam się działo. A tam Żydzi urządzali bulwar, czyli kopali, wyrównywali, pogłębiali, kładli, no może nie chodniki, ale jakieś kamienne takie. I to się widziało. To było poza gettem. Getto już było zamknięte, ale oni to robili, bo ich wyprowadzano z getta i oni tam regulowali tą rzeczkę i wyregulowali ją, bo to do dzisiaj jest tak. Oczywiście, gdyby taki Żyd wyszedł poza getto, to go zabiliby od razu. Były takie przypadki. Wszędzie jest przemyt. To i tam musiał być przemyt, bo ci ludzie musieli coś z zewnątrz mieć takiego, co jest potrzebne do życia. Czyli w każdym, nawet w więzieniu jest przemyt wobec tego. I w getcie był przemyt. Czy pomagali? No poza tym przemytem to nie pomagali, bo nie mieli jak, bo tam nie można było wejść. Ale na przykład getto w Sterdynii było kilka miesięcy wcześniej zlikwidowane i ci Żydzi zostali przeniesieni do getta w Sokołowie. Tak samo w Kosowie, Kosów Lacki, takie miasteczko. Też tam było getto i też oni zostali nie do Treblinki, może do Treblinki też, ale doładowani do tego getta sokołowskiego. I zaczęto wywózkę Żydów. To, co myśmy wiedzieli, to jest, że Żydów wywożą do Treblinki. To był ten okres likwidacji getta. I zaczęły się wywózki, przy czym najpierw to nie były takie wywózki, parę tysięcy ludzi nagle wywieźli, tylko stopniowo wywozili tych ludzi z getta. Natomiast wiem, że kolejarze, bo to była linia kolejowa Siedlce-Małkinia przez Treblinkę, że kolejarze mieli taką podziemną jakby akcję, gdzie wsadzali pociągi, taka dywersja akowska, a poza tym tam wyskakiwali na tej trasie z Małkini w którąś stronę, to oni tam w tych bagnach nad Bugiem usiłowali się wydostać i niektórzy wyskakiwali z tych pociągów. I oni trafiali do ludzi na wsi, a ludzie na wsi są ludźmi, których łatwo jest wciągnąć w jakąś ideologię. I tą ideologią to był antysemityzm, który wpajano
tam w tych ludzi i strach, bo jeżeli tam ktoś temu Żydowi pomógł, a jego sąsiad powiedział policji, że on pomógł Żydom, to przychodzili i zabijali tych Polaków. I w tej monografii o Sokołowie, tam jest w którymś miejscu napisane, są wyliczone kilkanaście nazwisk takich chłopów, którzy zostali zabici dlatego, że przechowywali Żydów. I nadszedł taki dzień, który dla mnie to był zaskakujący i myślę, że dla większości ludzi też. Bo myśmy wiedzieli, że oni ich wywożą. To była tajemnica Poliszynela. To było wiadomo, że oni ich wywożą do Treblinki i tam ich likwidują w taki czy inny sposób. Ale nadszedł potem taki dzień, a właściwie noc, w której zostało zlikwidowane getto. Co to znaczy? To znaczy, że całe getto, i to było w 1942 roku pod koniec, bo to wszystko się odbyło w nocy. Oddziały SS otoczyły po prostu całe to getto i zaczęto wywozić ich do stacji kolejowej i potem dalej do Treblinki z takim założeniem, że likwiduje się getto i likwiduje się Żydów. Wiedzieliśmy dlaczego. Dlatego, że oni tam zwłoki spadali, a to jest od Sokołowa, Treblinka w prostym odległości, to jest 15-20 kilometrów, może niedaleko. Czuliśmy zapach palonych kości. I to taki wyraźny, jak wiatr wiało od tej strony, gdzie jest ta Treblinka, to dochodził ten zapach palonych kości. I to jest szczególnie wtedy, kiedy już zlikwidowano getto. Kiedy nagle tam w tym getcie, bo getto stało się taką fabryką uśmiercania Żydów. No tam zwozili także z innych krajów nawet Żydów. Także co do tego, to sami Żydzi mówili, spotkamy się u mydlarza, bo to było takie przekonanie, że z nich wytopią tłuszcz i z tego tłuszczu będą robić mydło. I Polacy to mówili, i Żydzi to mówili, i Żydzi wiedzieli, że jak do Treblinki pojadą, to pewno już nie wrócą z tej Treblinki nigdy w życiu. I wtedy dopiero została zburzona cała ta dzielnica. Ta synagoga to płonęła, jak oni wywieźli tych Żydów. To trwało parę godzin nocnych. Żydzi rozbiegli się z tego getta likwidowanego i zaczęli stukać do drzwi ludzi znajomych, żeby ich wpuścili. Ale wpuszczenie tych zbiegłych Żydów, kiedy wszystko to jest otoczone przez oddziały SS, to było tyle, jak wydać na siebie wyrok śmierci. Bo co innego było wziąć Żyda na przechowanie i gdzieś go ukryć w jakiejś ziemiance. Natomiast to się odbywało tak jakby, że ci Żydzi w gruncie rzeczy nie mieli dokąd uciec. Ale ja to pamiętam tą noc, bo to była taka noc nieprzespana, bo tu strzały i było wiadomo, że ci Żydzi biegną i stukają tam do wszystkich drzwi. I nad ranem to już było po fakcie.
Ale wtedy ludzie, Polacy z miasta poszli do getta. Po co poszli do getta? Po rabunek. Żeby coś wynieść jeszcze z tego getta, bo i tak przepadło. To takie było nastawienie ludzi, że jak oni mieli srebrne widelce, to jak ja nie wezmę tych widelców srebrnych, to weźmie kto inny. A jak kto inny nie weźmie, to Niemcy wezmą. Wobec tego najlepiej jak ja wezmę, bo to najkrótszy. A wiem o tym z całą pewnością, dlatego że w naszym domu w tym okresie to był budynek z takim strychem. I tam na strychu były dwie małe pokoiki, do których się wchodziło. I w jednym z tych pokoików mieszkali tacy poznańscy przesiedleńcy. Oni u nas mieszkali. Oni mieli córkę, taką w moim wieku, to córkę mieli. I jak to getto zostało zlikwidowane, to mąż tej kobiety, między innymi wśród setek innych mieszkańców Sokołowa, wybrał się tam do getta popatrzeć. To się mówiło, że on poszedł popatrzeć. A tam pilnowała tego chyba granatowa policja, albo może żandarmeria niemiecka. I jego zastrzelono tam, bo on kradł w getcie. Wobec tego, jak on miał szczęście, to coś wyciągnął, a jak miał pecha, to trafił na policjanta. A jak trafił na policjanta, to ten policjant nie mógł nic innego zrobić, jak go zastrzelić. To była jego rola, żeby on zastrzelił tych, co tam coś robią w tym getcie.